Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że ich finansowa przeciętność nie wynika z braku pieniędzy. Problem tkwi w tym, jak myślą o pieniądzach. A oto najgorsza część. Nawet po podwyżkach wygranych na loteriach czy spadkach wciąż mogą stracić wszystko. To dlatego, że ich mentalność nie pozwala im na zbudowanie bogactwa. Zaskakujące, prawda? Badania pokazują, że 80% ludzi, którzy wygrali miliony, wraca do zera w kilka lat. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ pieniądze mogą zmienić saldo na koncie, lecz nie potrafią zmienić myślenia. A teraz mam do ciebie pytanie. Czy posiadasz mentalność biedaka? Może myślisz jak ci, którzy przyciągają bogactwo? Jeśli masz wątpliwości, zaraz poznasz 7 znaków, które zdradzą, czy twoje myślenie blokuje finansową wolność. Co więcej, dowiesz się, jak szybko to zmienić. Pierwszy znak to: wierzysz, że bogactwo jest tylko kwestią szczęścia. Jeśli myślisz, że bogaci mieli tylko farta, to już jesteś w kłopotach. To jedno z wielu kłamstw, które powstrzymują ludzi przed osiąganiem finansowej wolności. Wierząc, że bogactwo to los, nie podejmiesz działań, by je zdobyć. Zmiana pojawia się dzięki decyzjom, strategiom i konsekwencji. Oczywiście przypadkowy sukces się zdarza, lecz bez odpowiedniego myślenia stracisz wszystko tak szybko, jak to miało miejsce. Dlatego milionerzy świadomie budują swoje bogactwo. A teraz do ciebie pytanie. Czy wciąż sądzisz, że bogaci tylko mieli szczęście? Może i ty zaczniesz traktować pieniądze jako coś, co można świadomie przyciągać? To dopiero początek. Drugi znak bogatej mentalności jest bardziej podstępny. Drugi znak: myślisz, że ciężka praca prowadzi do bogactwa. Brzmi absurdalnie? Od zawsze słyszysz, że musisz ciężej pracować, by odnieść sukces. Przyjrzyj się jednak rzeczywistości. Czy ci, co ciężko pracują, są najbogatsi? Czy budowlańcy czy pielęgniarki mają miliony na koncie? Nie. Ciężka praca nie jest równoznaczna z bogactwem. Niedługość godzin w pracy decyduje o twojej sytuacji finansowej. To umiejętność zarządzania pieniędzmi i tworzony system jest kluczowy. Bogaci pracują mądrzej, nie ciężej. Inwestują i budują aktywa. Zarabiają pasywnie, gdy inni wymieniają czas na pieniądze. A teraz przemyśl to. Czy twoja strategia polega na tym, by więcej pracować? Czy nie lepiej skupić się na zarabianiu bez pracy? Ale to jeszcze nie koniec. Trzeci znak mentalności biedaka jest bardziej złożony. Trzeci znak: wierzysz, że oszczędzanie uczyni cię bogatym. Czy przez całe życie słyszałeś: oszczędzaj pieniądze i unikaj wydatków? Brzmi rozsądnie, prawda? Ale spójrzmy na to inaczej. Czy spotkałeś milionera, który dorobił się dzięki tylko oszczędzaniu? Nie. Samo oszczędzanie nigdy nie uczyni cię bogatym. Pieniądze na koncie tracą na wartości przez inflację. Nie przynoszą dodatkowego dochodu. Bogaci nie trzymają pieniędzy w banku, inwestują je. Kupują nieruchomości dające pasywny dochód. Inwestują w akcje, które rosną. Budują firmy, które generują zyski bez codziennego zaangażowania. Jeżeli twoim planem jest tylko oszczędzanie, tkwić będziesz w mentalności biedaka. Teraz pytanie. Czy twoje pieniądze pracują dla ciebie? Czy leżą na koncie, tracąc wartość? Ale to jeszcze nie koniec. To czwarty znak mentalności biedaka, który hamuje ludzi przed sukcesem. Czwarty znak: unikasz ryzyka i nie chcesz inwestować. Ile razy słyszałeś, że inwestowanie to gra? Że giełda to wielkie kasyno? Że lepiej trzymać gotówkę w skarpecie niż ryzykować? Taki sposób myślenia trzyma ludzi w biedzie. Bogate osoby znają prawdę. Największym ryzykiem jest braku działania. Nie inwestując, twoje pieniądze tracą na wartości. Nie rozwijając biznesu, stracisz szansę na sukces. Jeśli nie podejmujesz decyzji, życie zdecyduje za ciebie. Oczywiście każda inwestycja wiąże się z ryzykiem. Jednak ludzie sukcesu i zarządzają ryzykiem. Uczą się, zdobywają wiedzę, próbują różne strategie. Wiedzą, że porażka to element procesu. I teraz pytanie do ciebie. Czy strach przed ryzykiem blokuje cię przed działaniem? Czy podejmujesz świadome decyzje, by zwiększyć swoje bogactwo? To jeszcze nie koniec. Piąty znak mentalności biedaka sprawia, że ludzie nie dają sobie szansy na sukces. Piąty znak. Uważasz, że bogaci to źli ludzie, a pieniądze są problemem. Jeśli w głębi ducha myślisz, że bogaci to tylko oszuści, nie podążysz ich śladami. Jak możesz przyciągać coś, czego nienawidzisz? Od małego słyszałeś, że pieniądze to zło, że uczciwi ludzie są biedni. A to nieprawda. Bogaci obywatele nie są źli. Pieniądze nie zmieniają ludzi, tylko podkreślają, kim już są. Jeśli jesteś dobrym człowiekiem z pieniędzmi, możesz w dużym stopniu pomagać innym. Możesz wspierać bliskich i inwestować w siebie. Pieniądze mogą zmieniać świat na lepsze. Pieniądze to narzędzie, to ty decydujesz, jak je wykorzystasz. Czy naprawdę uważasz, że bogactwo to coś złego? Czy pozwalasz, aby przekonania hamowały twoją wolność finansową? Ale to jeszcze nie wszystko. Szósty znak mentalności biedaka pokazuje, że ludzie zostają w stagnacji. Szósty znak.
Wierzysz, że to inni są odpowiedzialni za twoje finanse. Czekasz na podwyżkę. Liczysz, że rząd coś zmieni. Myślisz, że zmiana pracy poprawi twoje życie. Prawda jest taka, że nikt za ciebie tego nie zrobi. Nie ma magicznego momentu z bogactwem na scenie. Bogaci wiedzą, że pełna odpowiedzialność leży w ich rękach. Nie czekaj na zmianę. Twórz ją sam. Jeśli pragniesz więcej pieniędzy, odkrywaj nowe możliwości. Chcesz się rozwijać? Inwestuj w siebie. Coś nie działa? Zmień strategię, nie czekaj na cud. I teraz pytanie. Czy wciąż czekasz na pomoc od innych? Czy bierzesz sprawy w swoje ręce i kreujesz życie na własnych zasadach? To jeszcze nie koniec. 7. znak mentalności biedaka prowadzi do największego sabotażu. 7. znak. Odkładasz działanie na później. Zacznę oszczędzać, kiedy będę zarabiać więcej. Zainwestuję, gdy znajdę idealny moment. Założę biznes, gdy będę miał więcej czasu. Prawda jest taka, że później nigdy nie przychodzi. Ludzie spędzają życie na planowaniu i czekaniu. Nagle mija rok, 5 lat, 10 lat i nic się nie zmienia. Bogaci myślą inaczej. Nie czekają i nie szukają wymówek. Startują z tym, co mają. Nie mają kapitału? Uczą się i inwestują czas. Nie mają doświadczenia? Robią pierwszy krok i uczą się w trakcie. Nie znają wszystkiego? Testują, zamiast analizować bez końca. Teraz przemyśl to. Czy w przyszłym roku wciąż będziesz w tej samej sytuacji, odkładając działanie na później? Czy podejmiesz decyzję, która naprawdę coś zmieni? Ten moment to twój wybór. Możesz zamknąć ten film i wrócić do starych przyzwyczajeń. Lub zdecydujesz, że zaczynasz działać teraz. Nie musisz znać wszystkiego. Nie potrzebujesz idealnego planu. Wystarczy, że zaczniesz. Więc co wybierzesz? Zostaw komentarz i napisz, który ze znaków cię hamował. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak bogaci nie tylko zarabiają więcej, ale jak ochronić majątek przed kryzysami, obejrzyj następny film. Nie czekaj. To dopiero początek. Nie ma dalszego kroku. To ten moment, by podjąć decyzję. Znasz teraz przyczyny swoich finansowych problemów. Masz wybór. Większość ludzi obejrzy ten film, pomyśli ciekawy materiał i wróci do starych schematów. A ci, którzy pragną zmiany, zaczną działać już teraz. Czy pozwolisz, aby twoje przekonania dalej cię ograniczały? Czy zaczniesz myśleć jak bogaci i podejmiesz decyzję, która zmieni twoją przyszłość? Sukces zależy od ciebie. Jeśli chcesz więcej takich strategii, zasubskrybuj kanał, polub filmik i napisz, co zamierzasz zmienić jako pierwsze. To tylko początek. W kolejnym odcinku odkryję jeszcze większy sekret. Jak bogaci nie tylko zarabiają więcej, ale też bronią się przed kryzysami i inflacją.